jedno z najbardziej przeludnionych miast świata, stolica Filipin, Manila, od dawna nie jest w stanie zapewnić dachu nad głową wszystkim swoim mieszkańcom. W mieście o gęstości zaludnienia 12-krotnie większej niż w Warszawie, każdego dnia miliony ludzi tłoczą się, próbując wykorzystać wszelkie skrawki wciąż dostępnej przestrzeni. Ja tymczasem po paru tygodniach pobytu, przyzwyczaiwszy się do hałasu, brudu i posępnego betonu chyba bardziej niż bym chciał, postanawiam odwiedzić miejsce, w którym przeludnienie Manili ukazuje swoje bodaj najbardziej szokujące oblicze. Miejsce o tyle znane, co objęte dla nas tabu, gdzie w samym centrum gigantycznej metropolii życie zatacza pełny cykl, zaczynając się, tocząc i wreszcie kończąc w grobach. Takiego zabiegu dekoracyjnego jeszcze nie widziałem, żeby panel przeciwsłoneczny ktoś montował na przedniej szybie. Ja wiem, że słońce razi, ale jednak przednia szyba wydawało mi się, że jest dość istotna. Na cmentarzu północnym w Manili około 1 milion zmarłych dzieli miejsce z żywymi ludźmi, którzy w poszukiwaniu swojego kawałka świata przekształcili groby w mieszkania, a cmentarz w małe miasteczko. Licząc co najmniej 6000 mieszkańców, cmentarz północny jest największym i najsłynniejszym spośród kilku cmentarnych osiedli na Filipinach. Jednak mimo, że normalnie działają tam sklepy, bary, a po ulicach jeżdżą jeepneje i tricykle, to zajrzenie z kamerą w tamtejsze zakamarki wcale nie musi okazać się tak trywialnym zadaniem. No. Just to have a walk around cemetery. Before you walk around, you ask permission to the security, sir. Okay. Why are you going inside, sir? You just go around? Yes, just go around. Oficjalnie zarząd cmentarza utrzymuje, że nikt tam nie mieszka, a przebywający wewnątrz ludzie tylko opiekują się nagrobkami. That people is also caretaker only. Caretaker only. Caretaker. Yeah. Yeah. Okay. W swojej sięgającej początków XX wieku historii cmentarz stał się miejscem spoczynku 3 prezydentów Filipin i wielu innych znaczących dla kraju postaci. Umówmy się jednak, że to nie historia, a teraźniejszość cmentarza najmocniej działa na wyobraźnię. To, co najciekawsze jest do zobaczenia tutaj, to oczywiście życie ludzi, którzy oficjalnie, jak słyszeliście, są dozorcami. Mieszkają w grobowcach, groby służą im za łóżka. Tutaj akurat ten nikomu nie służy, dlatego nagrywam go. Natomiast dzieciaki sobie grają w kosza na ulicy, sklepiki funkcjonują, ludzie się bawią, suszą pranie na krzyżach. Zjawisko osiedlania się na cmentarzu zapoczątkowane zostało w latach 50., kiedy ludzie sprowadzający się do Manili z prowincji, nie chcąc skończyć na slumsach albo na ulicy, właśnie tutaj zaczęli budować prowizoryczne domostwa, w których mogli zamieszkać w zamian za opiekę nad grobami. Problem w tym, że jak zdążyłem zauważyć na wejściu, administracja niezbyt przychylnym okiem patrzy na próby nagrywania życia na cmentarzu, a sami mieszkańcy też zdają się spoglądać nieco nieufnie na przybysza z kamerą. Niespecjalnie mając ochotę uprawiać między grobami partyzantkę, postanawiam podejść do sprawy nieco inaczej. Chowam kamerę i idę w głąb cmentarza z zamiarem zapoznania się z kimś miejscowym, bez wycelowanego w nas obiektywu. Jeśli trafię na ludzi, którzy sami z siebie zechcą pokazać mi swoje sąsiedztwo, to kamerę zawsze mogę wyciągnąć, a jeśli nie, to trudno. Napotkawszy przy jednym ze skrzyżowań grupkę kierowców trycykli, podchodzę, żeby zagadać i z jednym z nich dość szybko wpadam w komitywę. Nowy znajomy ma na imię Ryan i mieszka na cmentarzu. Podwozi mnie z powrotem do głównej bramy i proponuje, jeśli miałbym ochotę, nazajutrz oprowadzić mnie po okolicy. 2 razy nie musi powtarzać. Oczywiście zapisuję kontakt.
Okazało się to miejsce nie wcale nie takie łatwe do nagrywania, ale są sposoby, żeby może było lepiej jutro. Może coś z tego jeszcze będzie. Na każdy kilometr kwadratowy przypada w Manili średnio aż 45 000 osób, co w wielu rankingach daje jej pierwsze miejsce wśród najbardziej zatłoczonych miast świata. Podczas powrotu hałaśliwymi ulicami nachodzi mnie myśl, że spokojny, cichy, strzeżony cmentarz wcale nie jawi się tu najgorszym miejscem do życia. Koleżka ma taką robotę bardzo powszechną w Manili, polegającą na tym, że siedzi i otwiera drzwi. Tego typu miejsce pracy występuje praktycznie w każdym sklepie, w każdym centrum handlowym, hotelu itd. W kiblu, nawet w galerii handlowej. Jedna babka sprzedawała bilety, kibel był darmowy. Darmowy bilecik wydawała, a następnie trzeba było drugiej dać bilecik, i druga otwierała drzwi. Są bardzo kreatywni tutaj w tworzeniu kompletnie zbędnych miejsc pracy. Może ma to związek z nadmiarem ludzi, którzy żyją w tym mieście. Thank you. Hej, hej. Około południa dostaję wiadomość od Ryana, który potwierdza, że będzie czekał o umówionej godzinie pod bramą cmentarza. Jadąc na spotkanie, zakładam, że po prostu obwiezie mnie swoim trycyklem po cmentarzu za drobną opłatą i na tym historia się zakończy. Na pewno nie spodziewałbym się, jakie wspomnienia już wkrótce zapewni mi ta wycieczka. Próba numer 2. Dzisiaj przyjechał kierowca trójkołowca po mnie, więc może się to uda bez współfalania się ze służbami porządkowymi tutaj. Jak tu usiąść na tym? How to sit on this? What to do with my right leg? Like this. Ah, on the side, okay. No dobra, czyli tu się bokiem tak siada, ale teraz będziemy przez bramę przejeżdżać, to wyłączam tę kamerę, bo się jeszcze dopieprzą do mnie. No dobra, przejechaliśmy już przez posterunki, więc teraz już sobie będę nagrywał, jadę z miejscowym. And you also live here, right? 54 hektary cmentarza to powierzchnia około 76 boisk piłkarskich. W związku z czym nie jest łatwo przejść cmentarz piechotą, za to zabłądzić na nim owszem. Te wszystkie budynki to są groby, to wygląda jakbyśmy jechali przez miasto, nie, jedziemy przez cmentarz, bo każdy budynek tutaj, ten sklep również znajdował się w grobie. Dalsze całkiem spontaniczne wydarzenia myślę, że nie będą wymagały dodatkowego komentarza. Po prostu obejrzyjmy je tak, jak się uwieczniły. This is the grave of the former president, right? Rojas. Manuel Rojas. To boisko do kosza, które już wczoraj widziałem, znajduje się na grobowcu byłego prezydenta Filipin. O, tutaj pasażerowie wysiadają, okej. Okay. I'll go around. This is the street where I met you, right? Yes. Hey man. Hi. Where are you from? From Poland. Zaraz nas tu ktoś z kija może zdzielić. Hello, hi. Eating. Eating lugaw.
Maybe we can stop for eating. We can stop for eating if you want. No. You too. You want? Yeah? You want? No, maybe just to drink something. Soft drinks? Yeah. What soft drinks? Coke? Oh, I don't know. Maybe Sprite, water. May tubig ka? Hello. Brother! Ah, it's My your grandma. Oh, nice to meet you. No, thank you. I will just drink something maybe, Nice okay? to meet you too. You wanna drink something? No, thanks. Just something to drink. Normalnie rower oparty o grobę sobie stoi. You're black, sir. What's your name? My name is Janek. And what is... name is Rachel. Rachel. Daddy? That... Daddy! Nandito talaga dito. Sabi mo, Porpio, yan. Ito, may kausap mo eh. Yan ang sigarilyo ha. Okay, thank you very much. Is there a graveyard in the shop as well? Yeah. Can I see? No. Okay. Now they sleep. Ah, okay, somebody's sleeping. A, czyli dobra, to już nie będę tam komuś przeszkadzał, bo to jego żona chyba śpi, ale śpi na grobie tam w środku. Hello! Hello. What's your name? My name is Janek. Oh, I'm Maricel. Maritel? Maricel, oh, is that a video? Hi. Okay, nice to meet you. Those are my friends. Ah, okay, nice to meet you too. They want to meet you. Tutaj piesek sobie śpi. Nie śpi. Jacy wszyscy nagle przyjaźni się zrobili. Kurczę, zapraszają mnie, wołają, przyjść tu, przyjść tam. Wczoraj to się tak patrzyli trochę niezbyt zapraszającym wzrokiem. Dobra, idę tam, bo mnie woła nowa koleżanka. Are you single? Are you single? No, Me, I'm single. I mean not. Oh, I'm sad. Yeah, it's okay. What are you doing here? Just traveling. Traveling. Yeah. Do you want drink? 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 Yeah. What do you have to drink? Beer. Beer? Oh. Do you want? Yeah, why not? Do they have a beer there? There. There. I buy. You buy? Yes. Really? Yeah. It's okay. I can buy. No worries. My sister. Ah, Rose Ann. Rose Ann. Nice to meet you, Rose. Rose Hill. Nice to meet you. too. Rose. Everyone is Rose. Yeah. Me. Rachel. Okay, I remember that. My grandma is Elvira. Okay, nice to meet you. I'm Janek. My brother. Benedict. And your driver is my brother Ryan. Ryan, I know. Do you live here for all your life? Since birth. Since birth? And how do people organize the life here? Like, do you have any hospitals, schools here? Yeah. Everything. Yeah, everything. Everything. The school is in outside. Ah, yeah. And the hospital in outside. This is my home. This is my home. Nice dogs. This one. Home. My grandma's home. No dobra, to już nie będzie miał tam pani wchodzić do środka, ale Oh, tutaj welcome. pochowanych jest Welcome 6 to my osób. Yes. Oh, sorry. No, it's Shoes. okay. It's okay. It's okay. This is my home. And you live for all your life here? Ilan taon na rin natira dito? Since 1968. 1968 here in this place. And there are graves as well, right? Yes. How many? There are 6 people in the grave here. Yeah, 6 people. Okay. But is it always like
You take care of the grave, right? Yes. And these are always the same 6 people, or when somebody dies, then you can replace. Yeah, replace. Replace. So Yeah, it's replace. so you have funerals sometimes here. Yeah, funeral. Okay. And you know the family of people who are buried here? Yeah. Oh, okay. Okay. Thank you very much. Thank you. This is my CR. Yes. Merienda. Yung salt drinks, friend? Salt drinks? Snow. 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 His name is Snow. Snow. Mga kapatid Okay, snow. Snow. Fajne pieski, ale trochę się ich boję głaskać, bo chyba one są chore. Snow. Niecodzienne jest to miejsce do zamieszkania. Nie wiem jak to skomentować. W sumie nie będę zagadywał filmu, bo co, wszystko widzicie, jak to wygląda. Tutaj schowek na rowery. Też oczywiście w grobie. Hey man, where are you from? I'm from Poland. Poland. Rodziny zmarłych opłacają miejsce w grobie tylko na kilka lat. Jeśli po ich upływie nie wniosą nowej opłaty, zwłoki przenoszone są do zbiorowych grobów, a na ich miejsce chowani są inni. Stąd pytanie o nowe pogrzeby w domu babci Ryana. No i tak sobie można spacerować po tym miejscu, a nie tak jak wczoraj. Ano? Red horse. Do you want red horse? Yeah, red horse is good. Hi, hi. Teoretycznie oni się tylko opiekują tutaj sobie, tymczasowo opiekują się tym miejscem. No, tak, od 60 któregoś tam roku. How much is red horse? 130. Can I take 3? 3? 3 daw, 3. Do you believe in ghosts? I was starting to ask you now. No, I not I- believe in the ghost. No, you don't? No, because the ghost is your imagination. Pero hindi makita yung loob mo, Kang. 100% dander free and smoother hair with zero compromise. Tak, no tutaj widzimy, proszę Państwa, grób. Tutaj telewizorek. I tak się biznes kręci. A, to takie wielkie te browary. Myślałem, że sobie po małym piweczku tutaj wypijemy w tym słońcu. Hi. We can sit here? Yeah. Okay. Ice. Ice. Buy ice. Oh, thank you. But this is for you. I don't need ice. No, I don't like beer with ice. Tayo. Dahan-dahan yung tagay. Are you speaking Tagalog? Not yet. Shot? Puno. Shot uno. Pu. Puno. Okay. Shot puno. Oy, shot puno. Water shop. You know, because all of those people who are taking care of all these couples, I follow you, ah. Yani. since they can't live outside and they don't have any other place to stay. I follow now. They're so lucky to have all those people, those owners, Yeah. they allow the caretakers to stay. Yeah, it's good for everyone. Yes, because since it saves them the rent or the payment and everything. Since they can't afford to pay rent and they're outside, and they're going, just all they have to visit. So people here do not pay any Yeah, do not pay. just for work. Yes. You pay only water, electric, and expenses. And how old are you? I'm 12 years old. 12 years. And the school is outside. When children go to school, Yes. it's outside. It's just near, it's only walking distance. Oh, okay. You just need to walk. Nani? Tawag? I speak Japanese. Japanese. Yeah. Arigato. Konnichiwa. Chociaż oczywiście życie na cmentarzu dalekie jest od dostatku, to na twarzach mieszkańców trudno znaleźć smutek, a ich plany i wspomnienia potrafią zaskoczyć.
Polish bread is the best. In Hong Kong, every bus station and train station they have a lot of bread bake shop, and all the breads are very delicious. So you traveled a lot. You have been to California, right? Yeah, I gave birth in the States. Oh, really? Yeah, and my son is living in Florida. Oh, that's interesting. And I've been traveling for several years before with my family. Because my mom, instead of preparing, you know, if there's an occasion like her birthday, instead of spending so much money in like parties and everything, what we do is travel. And which is your favorite place in the Philippines? Here, that's Cebu. Cebu. Shot po na. Bottom up. Shot po nga. Bottom up. Trochę się tu czuję jak na wagarach w gimnazjum. Znaczy nie chodziliśmy na cmentarz na wagarach w gimnazjum, ale to picie piwka ciepłego na krawężniku. Budka z lodami. Ice cream, you like ice cream? You know, this is where you could see that people are hospitable. Yeah, exactly. And even though they don't have that much, they can Yeah. still entertain you. Don't worry. And no one, I can assure you that no one will be harming you or doing harm. Yeah, I'm completely not scared. And you're lucky to have a good driver because Yeah. he's one of our friends here. To be honest, the most dangerous places are those with tourists. Yes, that's true. Because a lot of Because if somebody wants to steal something, then he goes to the place with tourists. Ryan, który przez całe posiedzenie trzymał się z boku, daje mi znak, że czas już jechać. Okay, it was nice to meet you all. Thank you. Thank you too. so nice. Nice to meet you too. Mamy współpasażera. Domyślam się, że w międzyczasie Ryan po prostu się znudził, albo musi wracać do pracy i chce zakończyć wycieczkę. Jednak nic z tych rzeczy. Okazuje się, że od początku miał zupełnie inny plan na przyjęcie mnie na cmentarzu. Normalnie mają knajpy, puby w tych grobach. A rozrywkowość miejscowych będziemy mieli okazję poznać jeszcze lepiej niż dotychczas. Nasza wycieczka po cmentarzu wcale się nie kończy. Wręcz przeciwnie, to co najciekawsze dopiero przed nami. Dojeżdżamy do domu Ryana, gdzie właśnie zaczyna się impreza urodzinowa jego teścia, na którą Ryan chciał zdążyć przed zmrokiem. Hello. One, two, and three. This is my nephew. She's my nephew. She's my nephew. Okay. She's wife. And then my wife. Okay, nice to meet you. I'm Janek. She's very beautiful. Manik. Gira. Ano, putang ina mo? Si Manik. Ayun naman. This way. Your camera. Czuję się trochę dziwnie łażąc po grobach, no ale tak trzeba przejść. Innej drogi nie ma. Filipińczycy, zresztą nie tylko ci mieszkający na cmentarzu, traktują pochówek z o wiele mniejszym namaszczeniem niż ludzie w Europie. Stąd chodzenie po grobach czy impreza na płycie nagrobka nikogo tu nie dziwią. This is my house. So very simple. Yeah, you like that? Yeah, you can. This is air condition AC. and flat screen. Very simple. But very nice. Very nice. Yeah.
Pierwszy i zapewne ostatni raz w życiu mam okazję podładować kamerę i telefon z gniazdka nad grobem. How many percent? 28. 20? 28. 28. It's okay. It's fine. Yeah, okay. it should be okay. Tu mnie pan kierowca zawiózł do siebie na chatę. The niches is open. So this grave is empty. This grave is not, it's empty. Yeah, this bamboo. Yeah, to hold the corpse. Yeah, this bone is pulled out. Tak czy inaczej, nasz nowy kolega zaprowadził mnie tutaj w zajebiste miejsce. Znaczy do jego domu, ale to jest już taki środek cmentarza. Gdzie musimy się przeciskać między grobami. O, tu trzeba się tak przycisnąć. I to dobrze zrobił. Myślałem, że po prostu mnie upomina, bo już musi tam spieszyć gdzieś tam, że coś. A on mówi, że do lepszego miejsca mnie zaprowadzi. Proszę Państwa. Uwaga. Pero lino mo, Tutaj normalnie melanż na grobie się odbywa. Jest wszystko. Jest polane, jest jedzonko. Janek. Janek. My father-in-law. And He's your father-in-law. yeah. She's your young daughter. Okay, nice to meet you. What is your name? Raisa. Super pretty. Super pretty. Yeah. She is. But you study first. Study. What do you study? What do you study? TBL. TV. What the TBL? What the TBL? Economics. Economics. Okay, that's good. This is the doggy. Ryan, jego rodzina i znajomi przyjmują mnie jak dobrego kolegę, mimo że widzimy się pierwszy raz w życiu. Popatrz jak się gra. How old is he? 5 years. 5 years old. Hello. Hello. Hi. Before you drink, you say shot puno. Shot puno. Cheers. Oy, kampain. Uy, kampain daw. Hindi. Parang dokumentaryo. But first you must say na zdrowie. Nastrobia. Na zdrowie. Sabihin daw na siya tapulong sa kanila, Nas Globia. Oh, nastrobia. Na zdrowie. No to shot puno. Tego jeszcze nie grali. Karaoke na cmentarzu będzie się odbywało właśnie. You learn speak Tagalog, ha? You speak Tagalog? Okay, I do. Of course. This song is for you. In Tagalog, ang kanta na to para sa iyo. Janek, the song is for you. Okay, thank you. The song is for you. Karaoke to jednak tylko wstęp do zasadniczej części imprezy. Ponoć na cmentarzach, jak nigdzie indziej, można doświadczyć refleksji nad tym, jak szybko upływa czas. Tak też jest i tutaj, choć chyba w nieco innym sensie. Mimo że teoretycznie cmentarz otwarty jest dla odwiedzających do 19:00, to ni z tego ni z owego zrobiło się grubo po północy, kiedy gospodarze odprowadzają mnie na taksówkę. Wróciwszy pod hotel, utwierdzam się w przekonaniu, że cmentarz to zdecydowanie najweselsze miejsce ze wszystkich, które poznałem dotąd w Manili. Kolejnego dnia po raz trzeci jadę na cmentarz północny. No. Nasza przygoda w Manili dobiega końca, ale nim to nastąpi, jeszcze ważny, symboliczny akt
aby godnie się z tym miejscem pożegnać. W sumie nie odzywałem się, nie wiem czy tam kogoś zastanę w tym samym miejscu, ale trudno, spróbujemy. Przy okazji nieoczekiwanie załapuje się na odrobinę lokalnego folkloru. Excuse me, what is going on here? Sagala. Sagala, what is this about? It's a celebration every vacation. Parade for the children. For the children? Okay, thank you very much. Cmentarne Królewny. Tu jaką ktoś miał fantazję. Hi! To niesamowite, że w miejscu, które ledwie 2 dni wcześniej znałem tylko z filmów, teraz czuję się jak w odwiedzinach u starych znajomych. Znajome twarze pierwsze się pojawiają. Yeah. One moment. Yeah, I'll just find my friend. Yes! I wait for you. Okay. Hi. No, znaleźli się. Hi. You're here. Oh, thank you. I brought some postcards. I brought. What is that? I brought the postcards for you. For me. Yeah. May pangalan sa likod. It's from my town, from Sandominas. Your town. This is your house. Yes. The house. It's my brother. My brother. Sleeping. Ah, sleeping. I will not interrupt him. Yes. Zwyczaj symbolicznego wręczania pocztówek ludziom poznanym w podróży wymyśliłem dawno temu, trochę w ramach miłego gestu, trochę dla żartu, ale trochę też ze względów praktycznych, żeby mieć na czym zapisać kontakt. I chociaż zdaję sobie sprawę, że materialnie to żaden drogocenny skarb, to widok dzieciaków wychowujących się na cmentarzu, ściskających w ręku taki sam upominek, jaki parę tygodni wcześniej wręczałem jednemu z najbogatszych ludzi świata. Wydaje się nadzwyczaj trafną alegorią sensu całego tego podróżowania. Wygląda na to, że tu zalegnę na kolejną noc. Thank you. Thank you so much too. Ta noc będzie na cmentarzu o wiele spokojniejsza niż wczorajsza impreza. Ja jednak tym razem nie przyszedłem tu, żeby nagrywać, tylko po prostu zamienić słowo ze znajomymi. I wiem, że jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi znów znaleźć się w Manili, to właśnie tutaj skieruję pierwsze kroki. Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.